Witajcie, nazywam się Marcin Frąckiewicz, prowadzę firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania i dziś chciałbym porozmawiać o temacie, który często budzi wiele pytań zarówno wśród klientów, jak i profesjonalistów branży IT. Mianowicie, jak wyceniamy projekty systemów informatycznych. To niezwykle ważny aspekt każdego projektu, który ma kluczowe znaczenie zarówno dla klientów, jak i dla firm realizujących aplikacje. Proces wyceny może być skomplikowany i wielowymiarowy, a jego zrozumienie jest kluczowe dla zapewnienia, że otrzymujecie Państwo produkt, który odpowiada Waszym potrzebom i możliwościom budżetowym. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy, na co zwracać uwagę, jakie są pułapki i jak my w EDCE podchodzimy do tego procesu, aby zapewnić wysoką jakość naszych usług. Pamiętajcie, że chociaż istnieją ogólne zasady i praktyki w branży, każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Bez względu na to, czy jesteś klientem szukającym firmy IT do realizacji zlecenia, czy też macie w firmie swój zespół programistów, to mam nadzieję, że ten odcinek dostarczy Wam cennych wskazówek i informacji. Zapraszam do oglądania. Wycena projektu IT to kluczowy etap w procesie realizacji każdego przedsięwzięcia w biznesie. To tutaj decydujemy, ile zasobów, czasu, pracy i pieniędzy będzie potrzebne do przekształcenia pomysłu w działające oprogramowanie. Proces wyceny zaczyna się od głębokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta. Jest to etap, na którym analizujemy wymagania projektu, rozważamy różne rozwiązania technologiczne i oceniamy złożoność zadań. To trochę jak przygotowanie przepisu na wyjątkową potrawę, gdzie każdy składnik musi być starannie wybrany i dozowany. Kluczowym aspektem wyceny jest również zakres projektu, czyli na tym etapie poznajemy potrzeby klienta i to właśnie tutaj określamy, co dokładnie ma zostać zrobione. Czy rozmawiamy o prostej stronie internetowej, zaawansowanej aplikacji mobilnej, czy może o kompleksowym systemie do zarządzania przedsiębiorstwem. Bardzo często podczas rozmów z klientami okazuje się, że banalna aplikacja wcale nie jest trywialna w realizacji i jeden przycisk na środku ekranu nie wystarczy do właściwej obsługi całej firmy. Dlatego staramy się dokładnie ustalić z klientami, czego właściwie potrzebują i przedstawiamy najlepsze rozwiązania. Tak, aby system rzeczywiście ułatwiał pracę, co nie jest takie oczywiste, dlatego każdy szczegół od funkcji po wydajność wpływa na ostateczny koszt. Następnie analizujemy technologie i narzędzia, które będą wykorzystywane w projekcie. Różne technologie mają różne koszty. Wybór między gotowymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, a customowymi funkcjonalnościami może znacząco wpłynąć na czas realizacji i koszty projektu. Co ciekawe, wybór gotowego rozwiązania bezpośrednio z rynku niekoniecznie musi oznaczać krótszy czas pisania aplikacji. Oprócz tego ważne jest, aby wziąć pod uwagę doświadczenie i specjalizację zespołu, który będzie pracował nad tym projektem. Zespół ekspertów w danej dziedzinie może szybciej i efektywniej osiągnąć pożądane wyniki. Wysoka specjalizacja programistów na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo kosztowna. Jednak z doświadczenia wiem, że zespół osób początkujących jest tylko pozornie tańszy. Jeszcze wrócę do tego aspektu w późniejszej części tego nagrania. Każdy projekt niesie za sobą pewne ryzyko. Możemy się spotkać z niespodziewanymi wyzwaniami technologicznymi, zmianami w wymaganiach projektu lub innymi problemami, które mogą wpłynąć na harmonogram i koszty. Dlatego ważna jest elastyczność i umiejętność adaptacji do zmieniających się okoliczności. Podsumowując, wycena projektu IT to złożony proces, który wymaga nie tylko technicznej wiedzy, ale również umiejętności analizy biznesowej i zarządzania projektem. To kluczowy etap, który decyduje o tym, jak zasoby zostaną rozdzielone, aby spełnić cele tego projektu. Jednocześnie dbając o efektywność kosztową i terminową. Mając podstawową wiedzę na temat wyceny projektu IT, przyjrzyjmy się bliżej czynnikom, które na nią wpływają. Czynniki, do których zaraz przejdziemy, są kluczowe do realistycznego oszacowania potrzeb projektu, zarówno pod kątem czasu, jak i kosztów. To ważne, aby zrozumieć, jakie różne elementy projektu przekładają się na ostateczną cenę. Pierwszym ważnym czynnikiem jest zakres technologiczny projektu. Jakie ma to znaczenie w perspektywie kosztów? To znacznie więcej niż tylko lista funkcjonalności. To także oczekiwania co do wydajności, bezpieczeństwa, integracji z innymi systemami czy skalowalności systemu.
Na przykład aplikacja wymagająca zaawansowanej analizy danych będzie potrzebować potężnych narzędzi do przetwarzania i bezpiecznego przechowywania danych, co znacząco wpływa na koszty infrastruktury i specjalistycznych narzędzi. Utrzymanie aplikacji webowej wykorzystywanej w wewnętrznej sieci przez kilku pracowników będzie znacznie tańsze niż utrzymanie aplikacji dostępnej publicznie. Następnie czynnikiem wpływającym na cenę są wykorzystane technologie i narzędzia. Wybór między różnymi językami programowania, frameworkami czy platformami może znacznie wpłynąć na koszty. Z punktu widzenia klienta aplikacja ma po prostu działać. Pozornie najtaniej powinny wyjść rozwiązania oparte o darmowe technologie, więc co to za różnica? Trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre technologie mogą przyspieszyć rozwój, inne mogą oferować lepszą wydajność, ale mogą też wiązać się z wyższymi kosztami licencji lub utrzymania później. Jest jeszcze jeden aspekt, który ma wpływ na cenę projektu, a nie zawsze klient jest tego świadomy. Stawki specjalistów są różne w zależności od języków programowania, w których programują. Tworzenie aplikacji w starych czy mało popularnych technologiach może sprawić olbrzymie problemy przy utrzymaniu takiego systemu w późniejszym etapie. Można sobie łatwo wyobrazić sytuację, gdzie specjalista odpowiedzialny za utrzymanie po prostu odchodzi z pracy czy trafia na zwolnienie, a aplikacja ulega awarii. I co wtedy? Okazuje się, że straty firmy mogą być olbrzymie, w firmie panuje chaos, zamówienia od klientów nie mogą być realizowane, a do tego jeszcze ciężko jest znaleźć kogokolwiek na zastępstwo. Właśnie po takich przygodach często klienci decydują się na stworzenie systemu na nowo i niestety nie jest to kopiuj wklej. Dobrze dobrane narzędzia i technologie mają olbrzymi wpływ na koszty realizacji i utrzymania systemów. Teraz omówmy kwestię zespołu i jego doświadczenie. Czy zatrudnienie studentów jest opłacalne? Tutaj pojawia się interesujący aspekt. Często zdarza się, że zespół składa się z osób na różnym poziomie doświadczenia. Dobry specjalista może wykonać znacznie więcej pracy w krótszym czasie niż osoba bez doświadczenia czy umiejętności. Niestety, w branży IT często zespoły są budowane tak, aby maksymalizować zysk firmy, a nie efektywność projektu. Jeśli firma fakturuje klienta tak samo za godzinę stażysty i eksperta, to oczywistym jest, że na studencie firma ma znacznie większą marżę. Nawet ze zróżnicowanymi stawkami godzinowymi, zespół złożony głównie z mniej doświadczonych pracowników może kosztować klienta więcej w dłuższej perspektywie, z uwagi na niższą wydajność i potencjalne błędy. U nas podchodzimy do kompletowania zespołu i wynagradzania pracowników w wyjątkowy sposób. Zawsze przedstawiam klientom koncepcję zespołu przed jego utworzeniem. Wychodzimy z założenia, że zespół, który organizujemy, składający się z doświadczonych profesjonalistów, najlepiej i najszybciej dostarczy potrzebne oprogramowanie. Czasem studenci też znajdują miejsce w zespole, aby wysoce wykwalifikowany specjalista nie marnował swojego cennego czasu na mniej wymagające zadania, co bezpośrednio przekłada się na inny koszt po stronie klienta. Trzeba też pamiętać, że same lata doświadczenia nie są wyznacznikiem umiejętności, a tym samym wartości pracownika. Zaangażowanie ludzi, ich prawdziwa pasja do tworzenia aplikacji to naszym zdaniem klucz do dostarczania świetnych projektów, aby raz zainwestowane pieniądze były tego warte. Dobrze jest też poruszyć temat stabilności zespołu. Częste zmiany w zespole projektowym mogą prowadzić do opóźnień i zwiększenia kosztów. Praca w tak zwanym młodym i dynamicznym zespole niesie ze sobą koszty krótko- i długoterminowe. Wystawianie ogłoszeń lub zatrudnianie headhuntera zalicza się do tych krótkoterminowych kosztów. Warto pamiętać, że inną wydajność swojej pracy ma osoba, która od początku zaangażowana jest w projekt i pracująca w nim już jakiś czas, niż ktoś zupełnie nowy. Samo wdrożenie i poukładanie wiedzy biznesowej z branży, dla której projekt jest realizowany, może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego stabilny, doświadczony zespół często jest tańszy i bardziej efektywny, nawet jeśli ich stawki godzinowe są wyższe. Kolejnym aspektem jest ryzyko i niepewność. Projekty IT często napotykają wyzwania, które trudno przewidzieć na początku. Mogą to być techniczne komplikacje, zmiany w wymaganiach projektu lub zewnętrzne czynniki, takie jak aktualizacja oprogramowania trzecich stron.
Efektywna wycena musi uwzględniać te niepewności, zakładając realistyczne marginesy na nieprzewidziane sytuacje. Oprócz tego ważne jest zrozumienie, jak czas realizacji projektu wpływa na koszty. Dłuższe projekty nie tylko generują wyższe koszty bezpośrednie, związane z dłuższym czasem pracy zespołu, ale także mogą wiązać się z kosztami pośrednimi. Na przykład utracone szanse biznesowe czy zmiany na rynku, które mogą wpłynąć na wymagania projektu. Dlatego, aby w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć gotowy produkt, praktykujemy u nas unikalny na skalę Europy system wynagrodzeń dla specjalistów IT. Podsumowując, wycena projektu IT to złożony proces wymagający rozważenia wielu czynników, od technologii i narzędzi, przez doświadczenie zespołu, aż po ryzyko i czas realizacji. Zrozumienie tych elementów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektem i zapewnia, że jest on realizowany efektywnie i ekonomicznie. Omówmy teraz 3 główne metody wyceny, analizując ich zalety, wady oraz odpowiednie zastosowania. Pierwszy to model stałej ceny. Jest stosowany, gdy zakres projektu jest dokładnie zdefiniowany i ma mało zmiennych. Największe ryzyko finansowe w przypadku, gdy projekt się przeciągnie w czasie, jest po stronie dostawcy. Jeśli w trakcie realizacji projektu klientowi zależeć będzie na wprowadzeniu zmian w wymaganiach projektowych, będzie to zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku innych sposobów wycen. Dobrym przykładem jest tutaj wprowadzenie już niedługo systemu KSEF. Jeśli klient zdecydował się na generowanie wydruku faktury w swoim systemie, to zmiana tej funkcjonalności na wysyłkę danych do zewnętrznego systemu wykracza poza warunki tej umowy. Więc rozrysujmy teraz o sobie. To jest model stałej ceny. Więc tak, jego niewątpliwymi plusami są przewidywalność kosztów, czyli ten model jest tak naprawdę jasny co do wydatków, które firma musi przeznaczyć na to oprogramowanie. Jest to idealne dla firm z ograniczonym budżetem, żeby go nie przekroczyć. Drugim plusem niewątpliwym tego sposobu rozliczenia jest minimalizacja ryzyka finansowego. W tym przypadku klient jest chroniony przed nieoczekiwanymi dodatkowymi wydatkami na projekt, co przekłada się na lepszą kontrolę finansową. Więc tak, to są 2 największe plusy tego rozwiązania. Przejdźmy teraz do minusów. Największym z nich w tym przypadku jest mniejsza elastyczność projektu. Czyli są to trudności we wprowadzaniu zmian, ponieważ mogą one prowadzić do dodatkowych kosztów lub konieczności renegocjacji umowy z dostawcą. Drugim minusem tego sposobu rozliczania się jest ryzyko niedoszacowania zakresu. Niedokładnie zdefiniowane wymagania powodują to, że dostawca nie jest w stanie stwierdzić, czy może inaczej, dostawca nie może odpowiadać za to, czego nie powiedział mu klient na samym początku. Czyli ryzyko niedoszacowania zakresu projektu. Tak, czyli może to skutkować po prostu koniecznością dokonania zmian w trakcie realizacji projektu, co generuje dodatkowe koszty. Kolejnym sposobem wyceny jest model oparty na czasie i materiałach. Ten model jest stosowany w projektach, gdzie zakres jest mniej pewny lub może się zmieniać. Najczęściej cena ustalana jest od każdej przepracowanej godziny w danym projekcie i w zależności od bezpośredniego kosztu konkretnego specjalisty. Trzeba pamiętać, że jako dostawcy oprogramowania mamy też koszty, które nie są bezpośrednio związane z pracami projektowymi, ale musimy je uwzględniać przy określeniu stawek. Przeważnie jest to rozwiązanie tańsze dla klienta od modelu stałej ceny ze względu na brak ryzyka niedoszacowania złożoności projektu po stronie dostawcy. Jednocześnie, jeśli u klienta zajdą zmiany w procesach czy priorytetach, to w bardzo łatwy sposób można zmieniać funkcjonalności w oprogramowaniu.
Przejdźmy teraz do rozrysowania plusów i minusów tego sposobu wyceniania projektu. Więc tak, rozrysuję znów tabelkę i teraz tak, to będzie model oparty na czasie i materiałach. Więc tak, niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest jego elastyczność. Umożliwia ten model dostosowanie zakresu projektu w miarę jego rozwoju, co jest szczególnie korzystne w dynamicznie zmieniających się warunkach i środowiskach. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest transparentność. Klient płaci za faktyczny czas pracy nad daną funkcjonalnością. Dzięki temu mamy pewność co do rozliczeń i nie ma żadnych niedomówień. Teraz przejdźmy do minusów tego rozwiązania. Najważniejszym z nich jest trudniejsza kontrola budżetu. Końcowy koszt projektu może być trudny do przewidzenia ze względu na to, że w przypadku dynamicznie zmieniających się funkcjonalności i wymagań nie jesteśmy w 100% w stanie określić, ile czasu nam to zajmie. Kolejnym minusem tego sposobu wyceny są potencjalnie wyższe koszty. Co to znaczy? Potencjalnie wyższe koszty są w przypadku przedłużających się projektów lub niespodziewanych komplikacji, których tak naprawdę nie sposób było przewidzieć na samym początku. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. Ostatnim sposobem na rozliczanie się jest podejście hybrydowe. Hybrydowe modele łączą elementy stałej ceny i rozliczeń opartych na czasie i materiałach. Podejście to jest skuteczne w projektach, które wymagają zarówno stabilności, jak i elastyczności, szczególnie gdy część zakresu jest jasna, a część podlega zmianom. Więc tak. Hybrydowe podejście. Zacznijmy znów od plusów tego rozwiązania. Pierwsze to jest połączenie stabilności i elastyczności. Plus elastyczność. Czyli tak naprawdę to rozwiązanie daje nam możliwość ustalania stałej ceny dla fragmentu projektu o znanym zakresie, a w przypadku bardziej rozbudowanej funkcjonalności czy innego modułu możemy po prostu rozliczać się godzinowo. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest dostosowywanie się do specyficznych potrzeb projektu. Tak, zostawmy już. Teraz tak. To oznacza, że możemy bardziej personalizowanie podejść do danego projektu, jednocześnie zmniejszając ryzyko tak naprawdę potrzebnych zmian w umowach, które zawieramy na samym początku. Minus tego rozwiązania jest niewątpliwie kompleksowość zarządzania. Czyli wymagamy od firmy klienci wymagają od firmy realizującej projekt bardziej złożonego zarządzania i koordynacji różnych części systemu. Czyli jeżeli mamy na przykład wyceniono na stałe moduł wysyłki maili, to w przypadku, kiedy chcielibyśmy zmienić jakiś fragment oprogramowania w tym zakresie, no to my jako dostawcy musimy zabezpieczyć się różnego typu umowami. Kolejnym minusem tego rozwiązania jest potrzeba dokładniejszego planowania, czyli za te części, które my odpowiadamy po naszej stronie, czyli są przy użyciu fixed price moduły wycenione, no to
musimy dużo więcej czasu poświęcić na zaplanowanie i podjęcie decyzji, ile nam zajmie wykonanie danego fragmentu oprogramowania. Czyli potrzeba dokładniejszego planowania. Więc wybór odpowiedniej metody wyceny zależy od natury projektu, wymagań klienta, a także od poziomu ryzyk i niepewności w danym zakresie projektu. W modelu stałej ceny konieczne jest dokładne zdefiniowanie zakresu na początku, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Model oparty na czasie i materiałach wymaga ciągłego monitorowania postępów i wydatków, aby projekt pozostał w ramach budżetu. Za to hybrydowe modele wymagają zbalansowanego zarządzania różnymi aspektami projektu, zapewniając równowagę między stabilnością a elastycznością. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, dostosowując metodę wyceny do unikalnych wymagań i oczekiwań klienta. Uważam, że sposób wyceny powinien być transparentny i całkowicie zrozumiały przez klienta, co bezpośrednio przekłada się na sukces i satysfakcję z inwestycji. Po omówieniu różnych metod wyceny chciałbym teraz pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce. Przyjrzyjmy się 2 przykładom projektów, które zilustrują, jak podejmujemy decyzje dotyczące wyceny w różnych scenariuszach. Zacznijmy od prostszego przykładu. Załóżmy, że klient potrzebuje prostej aplikacji mobilnej. Zakres jest jasno określony, wymagania są proste, a technologie są dobrze znane naszemu zespołowi. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem może być model stałej ceny. Dzięki temu klient wie od początku, ile będzie kosztować realizacja projektu, a my możemy efektywnie planować pracę, aby sprostać tym wymaganiom. Teraz przyjrzyjmy się bardziej skomplikowanemu projektowi. Wyobraźmy sobie, że klient chce zbudować zaawansowany system dla swojej firmy, ale nie ma jeszcze pełnego zakresu wymagań i możliwe są zmiany w trakcie projektu. W takiej sytuacji model oparty na czasie i materiałach jest bardziej odpowiedni. Daje to elastyczność zarówno nam, jak i klientowi, aby dostosować się do ewoluujących wymagań projektu, jednocześnie utrzymując kontrolę nad budżetem. Te przykłady pokazują, jak ważna jest analiza każdego projektu indywidualnie i dopasowanie metody wyceny do specyfiki projektu. W Edce dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najbardziej efektywne i ekonomiczne rozwiązania. A teraz, po tych praktycznych przykładach, przejdźmy do omówienia najczęstszych wyzwań i pułapek związanych z procesem wyceny. Wycena projektów IT może być pełna wyzwań, a wraz z nią pojawiają się różne pułapki. Teraz przyjrzyjmy się niektórym z najczęstszych problemów, na które mogą napotkać zarówno klienci, jak i wykonawcy. Pierwsze wyzwanie to niedoszacowanie złożoności projektu. To częsty błąd, który może prowadzić do znacznego niedoszacowania potrzebnych zasobów i czasu. Dlatego tak ważne jest dokładnie analizowanie wymagań i potencjalnych problemów już na początku projektu. Kolejnym problemem są zmieniające się wymagania klienta. W branży IT często mówi się o ruchomych celach. Zmiany te w zakresie projektu mogą wpłynąć na koszty i harmonogram, dlatego ważne jest, aby mieć jasno określone warunki dla zmian w zakresie oraz skuteczny system komunikacji z klientem. Trzecim wyzwaniem są ryzyka technologiczne i operacyjne. Nowe technologie mogą być nieprzewidywalne, a niektóre aspekty projektu mogą okazać się bardziej skomplikowane niż zakładano. Odpowiednia analiza ryzyka i planowanie scenariuszy awaryjnych to klucz do minimalizowania tych problemów. Ostatnie, ale nie mniej ważne, to kwestia realistycznego szacowania czasu i kosztów. Zarówno klienci, jak i wykonawcy muszą mieć realistyczne oczekiwania co do tego, co jest możliwe do osiągnięcia w danym budżecie i harmonogramie. Teraz, gdy omówiliśmy już te wyzwania i pułapki, podsumujmy główne punkty i zastanówmy się, jak można unikać tych problemów w przyszłych projektach. Pamiętajcie, że wycena projektu IT to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak zakres projektu, technologie, zespół i potencjalne ryzyka. Wybór odpowiedniej metody wyceny, czy to stałej ceny, czasu materiałów, czy hybrydowej, zależy od specyfiki projektu i preferencji klienta.
Zawsze pamiętajcie o potencjalnych pułapkach, takich jak niedoszacowanie złożoności, zmieniające się wymagania, ryzyka technologiczne oraz realistyczne szacowanie czasu i kosztów. Przejrzysta komunikacja i dokładna analiza są kluczowe, aby uniknąć tych problemów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcielibyście porozmawiać o swoim projekcie, zapraszamy do kontaktu z nami. W opisie pod filmem znajdziecie wszystkie dane kontaktowe do nas. Numer telefonu, e-mail oraz link do strony. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i dostarczać rozwiązania dopasowane do Waszych potrzeb. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.